Cześć, witam Was w tym wakacyjnym klimacie i mam nadzieję, że Wasz długi urlop albo jesteście w jego trakcie, albo się zbliża wielkimi krokami. No ja niestety mam go już za sobą i powoli zapominam, że go miałem, a tymczasem przygotowałem dla Was materiał o grze, która jest bardzo bliska mojemu sercu i nie macie pojęcia, jak bardzo się jarałem, że będę w stanie Wam opowiedzieć o tym tytule. A mianowicie jest to EVE War for New Eden. Ja jestem Cyprian, zostańcie, żeby dowiedzieć się więcej. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane. Jak już wspomniałem, EVE jest bardzo bliskie mojemu sercu. Za tą grą planszową kryje się duże IP, którym jest EVE Online, gra komputerowa, która dzieje się w kosmosie i zrzesza setki tysięcy graczy, którzy logują się de facto do jednego serwera. I tutaj mówimy o walkach graczy w tysiącach na jednym polu, gdzie każdy kontroluje poszczególny okręt, który bierze udział w tej walce. Dla mnie EVE jest tym bardziej szczególne, bo sam miałem okazję grać w tą grę, spędzić tam wiele lat, poznając masę wspaniałych ludzi, tworząc wspaniałe community i budując też relacje na całe życie. I'm telling you, I was there. Co tu dużo mówić, chrzestny mojego syna jest właśnie znajomym, z którym się zaprzyjaźniłem z tamtej gry i w tym miejscu pozdrawiam Cię, Najcik, bo mam nadzieję, że pozostawisz po sobie ślad w komentarzu. Ale takich znajomości jest dużo więcej. No, dlatego szczególnie zależało mi na tym, żeby opowiedzieć o tej grze, żeby zobaczyć, czy to, co ja zapamiętałem z tej gry komputerowej, udało się Tytanom przenieść na planszę i czy poczuję ten stary smaczek emocji związanych właśnie z EVE Online, który towarzyszył mi przez tyle lat. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, też nie będzie wcale to takie proste, bo EVE dostarcza masę możliwości jako gra komputerowa i tego wszystkiego nie da się przenieść na planszę. W grze komputerowej możemy być handlarzami, możemy być producentami, możemy być górnikami wydobywającymi surowce, możemy być osobami, które będą się pałały transportem, przewożąc rzeczy dla innych graczy. Będziemy też dowodzić na przykład innymi graczy. Możemy być tymi, którzy tylko po prostu chcą strzelać do innych i musi się lać krew. I tam też znajdą swoje spełnienie. Jedni będą woleli duże floty pełne tysięcy, setek graczy, inni będą woleli mniejsze, w zwartym, szybkie bitki. Ja byłem tym graczem, który siedział bardzo głęboko w świecie EVE, tam gdzie już to gracze ustanawiali swoje prawa i budowali mapę polityczną, która się rozwijała w zależności od tego, który duży sojusz miał więcej wpływów na danych terytoriach. Zatem właśnie się kryje ta część, gdzie można by opowiadać o EVE Online całymi nocami, godzinami, zdradzając wszystkie historie, które i odbyły się w świecie rzeczywistym i w tym wirtualnym, bo one się ze sobą przeplatały. Wiele konfliktów ze świata tego wirtualnego miało swój zalążek w świecie rzeczywistym i nawet jakieś tam powiązania, które miały wpływ na to, że powstał jakiś duży konflikt i sojusze się ze sobą starły. Tych opowieści jest masę, czy to nawet z polskiego community, czy to nawet z tego zagranicznego. No wiadomo, że te zagraniczne będzie bardzo, bardzo bogate w takiej opowieści, ale polskie wcale nie jest gorsze. Wiecie, ja przy tym materiale muszę się mocno pilnować. Prawda jest taka, że mógłbym tu siedzieć, opowiadać i bajdurzyć wam do białego rana, a no niestety, no, ten materiał nie byłby wtedy zjadliwy. Tych wszystkich możliwości, które dostarcza gra komputerowa, wiadomo, że nie dałoby się w 100% oddać każdego aspektu w grze planszowej. Dlatego EVE The Board Game skupia się na tej części walki i tutaj będziemy się wcielać w jedną z 4 tych kluczowych frakcji, które są w grze, mając do tego odpowiednie deki technologii, odpowiednie okręty. Będziemy starali się przejąć władzę tutaj i zdobyć punkty zwycięstwa, które nam zapewnią chwałę na wieki.
Gra jest przeznaczona w wersji podstawowej od 2 do 4 graczy, a z dodatkiem, jeżeli się go posiada, Havoc, można rozszerzyć tą rozgrywkę o 5 gracza, który jest takim przeszkadzaczem dla wszystkich, wprowadza to dodatkowe mechaniki. Z dodatków również tutaj twórcy gry zapewnili nam tytany, które będziemy w trakcie rozgrywki budowali i są to takie modele składane z kilku części na magnesach, które potem składamy w trakcie gry i na finale próbujemy z niego skorzystać, z jego zdolności, bo one wprowadzają tutaj dodatkową mechanikę. Żeby odpowiedzieć na nurtujące pytanie, czy EVE The Board Game jest dobrą adaptacją gry komputerowej, przygotowałem się odpowiednio. Wyszedłem z założenia, że ja jako sam jeden mogę być trochę za mało, bo byłem graczem EVE Online, który skupiał się na tej części logistycznej, a to jednak jest ta część, gdzie będziemy się klepać. Dlatego zaprosiłem do podsumowania kilka fajnych osób z samego community EVE Online. Jedną z nich jest Xeowar Stoner, to jest CEO, no powiedziałbym dobrze znanego, ale też owianego złą sławą Covenu, czyli jednego z niewielu polskich sojuszy, który miał okazję wbić flagę w tą część terytorium, gdzie to gracze budowali mapę polityczną i przez naprawdę spory okres czasu trzymać władzę i tą flagę utrzymywać, jednocześnie będąc bardzo mocnym takim elementem całego bloku, który był tworzony w tamtych czasach. Kolejną osobą jest również osoba powiązana, wiadomo, z Covenem, bo ja wywodzę się z tego sojuszu również, więc stamtąd też czerpałem swoją wiedzę. No i to jest Isengrimus, dyplomata z pewnego kawałka historii tego sojuszu, który rozciąga się na latach. Na finalnym jego etapie pałeczkę po nim przejąłem ja, ale on skupiał się też na tej części od walki. Ostatnim gościem będzie Furiusz z Czerwonej Twierdzy, czyli gracz planszowy z krwi i kości, który będzie tym kontrastem przy zestawieniu wrażeń z rozgrywki z tymi graczami EVE Online, którzy czerpią dodatkowo te wszystkie smaczki, które są tutaj zawarte, ale potrzebowałem tego balansu, żeby jednak była osoba, która wniesie taki, że tak powiem, te wiadro zimnej wody i zwróci uwagę może na jakieś elementy, które nie do końca mogły być dobrze zrobione. No ale to w podsumowaniu. Teraz przejdę do tej części, co zasadowo i mechanicznie ma do zaoferowania EVE War for New Eden. Tak jak wcześniej wspomniałem, wcielimy się w jedną z 4 frakcji. Każdy z nas dostanie planszetkę gracza, na której będziemy mieli wypisane akcje możliwe do wykonania i jednocześnie będziemy kontrolować tutaj nasz stan gotówki oraz część badań. Na planszetce znajdziemy również informacje na temat tego, ile posiadamy przychodów w gotówce, ile mamy możliwości punktów budowy oraz researchu, za co będziemy płacili, żeby poznawać nowe technologie. Każdy z graczy na początku rozgrywki przygotowuje sobie 4 technologie z dostępnego całego decku. Mamy go dostępnego przez całą rozgrywkę, możemy dowolnie rozwijać te technologie, przydzielając punkty zdobywane w czasie gry i to my decydujemy, co i jak będziemy rozwijać. Mimo że w podstawowej wersji gry te deki są symetryczne, są takie same, to wiadomo, że rozwój i podejście i taktyka w trakcie gry może być różna w zależności od tego, jaki sobie kierunek dany gracz obierze. Każdy z graczy będzie miał do wykonania 3 akcje darmowe oraz 4. i 5., które za opłatą możemy wykonać, jeżeli oczywiście nas stać. I dana runda kończy się w chwili, kiedy wszyscy gracze spasują. Jeżeli zwróciliście uwagę, są odpowiednia ilość miejsc przy konkretnych akcjach. To ogranicza nas w kwestii tego, ile takich danego rodzaju akcji możemy wykonać. Dodatkowo wraz z grą jest dodatek, który wprowadza asymetrię. Możemy mieć asymetrycznego naszego dowódcę,
który będzie miał jakąś zdolność oraz dodatkowo ten układ tutaj statystyk jego przychodu, punktów budowy i nauki jest różny w zależności od tego, którego wybierzemy. Dodatkowo dochodzą nam karty technologii dostosowane tylko i wyłącznie dla danej frakcji, co też dodaje fajnego smaku. Każdy z graczy będzie dysponował swoją unikatową flotą, czyli będzie posiadał karty statków, które będą odzwierciedlone oczywiście modelami, figurkami, które będą przemieszczane po planszy. Każda jednostka ma swoje unikatowe zdolności, które będziemy mogli odblokować na odpowiednich poziomach tutaj technologii, czy to defensywnej, czy ofensywnej, czy takich utility, czyli przydatnych zdolności, taktycznych bardziej, ale też każdy będzie posiadał swoje unikatowe statystyki, którymi będziemy mieli właśnie obronę, atak, wartość supportu, która będzie miała wpływ później w trakcie walki i tego, jak będziemy tutaj rozpatrywali starcia. Mamy też redukcję, wiadomo, obrażeń, jego życie, no i prędkość, która pozwala określić, ile pól możemy się przemieścić danym okrętem po planszy w przypadku, kiedy wybieramy akcję ruchu. Domyślnie plansza jest zakryta. Pod każdym kafelkiem kryją się czy to sloty na kolejne instalacje kosmiczne, czyli stacje, na pasy asteroid, z których będziemy pozyskiwali surowce oraz materiały planetarne, które będziemy mogli wydobywać. Odwracając dany kafelek, nigdy nie wiemy, co nas spotka, wiemy tylko, jaki jest jego poziom i odkrywając go dobieramy z odpowiedniego worka, czy to nowe pasy asteroid, mamy to taki czarny woreczek, albo fioletowy właśnie, który mówi o rzeczach, które odnajdziemy w danym systemie. Mogą to być różne przydatne rzeczy, czy to kasa, czy surowce, czy może i nawet insta przejęcie danego terenu. Właśnie istotnym elementem tutaj też w grze jest to, że będziemy przejmować te systemy, będziemy wbijać własną flagę w dany teren i określać, że to jest nasz, my go kontrolujemy i z niego pobieramy dobra w odpowiednich fazach między rundami. Oczywiście wraz z progresem rozgrywki na planszy pojawi się coraz więcej budynków, czy to obronnych, czy do badań, czy też tych wydobywczych, czy może takich, które będą nam przynosiły więcej pieniędzy. To my będziemy decydowali to, jaki rodzaj struktury postawimy i rozbudujemy na naszych terytoriach. Wiadomo, musimy też uważać na przeciwników, bo jeżeli my przegramy i zostanie nam odbity dany teren, to takie budynki będą przechodziły na właściciela, czyli też musimy ostrożnie dobierać systemy, w których będziemy coś budować, bo jednocześnie musimy mieć tą świadomość, że jeżeli go nie obronimy, no to może być tak, że komuś za darmożkę sprezentujemy jakiś budynek, bo on nas po prostu wygoni stamtąd i wytłucze. Dodatkowo w grze występują te karty wydarzeń, które będą pozwalały nam na dokonanie jakichś dodatkowych czynności, jeżeli spełnione zostaną warunki. Głównie aktywować je będziemy w trakcie trwania naszej tury, bo to będą jakieś dodatkowe możliwości, żeby tutaj trochę zmienić wydarzenia, które się właśnie dzieją, ale przeważnie są to wydarzenia, które odbywają się z korzyścią dla nas. Dodatkowo również w grze występują misje, za wykonywanie których będziemy zdobywali punkty zwycięstwa i też mamy różne mechanizmy pozwalające nam na dobieranie tych dodatkowych kart i pozyskiwanie dodatkowych punktów. Gra kończy się w chwili, kiedy któryś z graczy uzyska 10. punkt, potem jest dogrywana runda do końca z możliwością tak jakby przebicia go. Jeżeli ktoś na przykład miał jakiś swój master plan, to wtedy zostanie po prostu na ten ostatni strzał z możliwością wykonania go i przebicia ilością punktów tego, który zainicjował efekt końca gry. Jeżeli chodzi o walkę, odbywa się ona w dość nietypowy sposób. W zależności od wielkości statku będziemy określali orbitę oraz określali lidera, który na niej się znajdzie. Wiadomo, mały statek, to on może być liderem na małej orbicie, a powiedzmy statek medium nie może być na małej. Dlatego czym większy okręt, tym bardziej będzie musiał być dopasowany do orbity, na której będzie stawał się liderem. Oprócz określenia lidera możemy również określić to, jakie okręty będą supportowały naszego lidera, który będzie brał ten czynny udział w walce. Do tego jest właśnie statystyka opisana sub na karcie i to określa, ile dodatkowych kości
dostaniemy w ramach wspierania przez dany okręt. W walce występują dwa rodzaje kości. Czarne, które będą zadawały więcej obrażeń i na tym się skupiają, oraz kości białe, które mają większą ilość celowników, które mówią nam o namierzaniu. Każdy z okrętów ma swoją statystykę trudności namierzenia i to jest jakby przeniesione właśnie z gry komputerowej, bo jest tam ta zależność od tego, bo czym mniejszy statek namierza, to duży statek będzie dużo łatwiej i szybciej namierzyć niż taki mały. Tu się to przekłada właśnie, że musimy zadbać w trakcie walki na to, czy w ogóle dany cel uda nam się namierzyć i dopiero potem jakie obrażenia będziemy starali się mu zadać. I to też będziemy musieli mieć zbalansowane pod względem tego, jakie wartości nam powypadają, tak żeby oszacować trochę to, czy uda nam się danym okrętem zadać odpowiednie obrażenia celowi, który sobie obraliśmy. Jest to tak naprawdę element przeniesiony naprawdę żywcem z gry, bo w grze, wiadomo, mamy bardziej złożony ten system, bo tam liczy się wszystko, i prędkość obrotowa działek, i prędkość pocisków, i zasięg pocisków, i ich tak jakby opadanie tych pocisków w zależności od tego, czy jest to wiązka laseru, czy jest to jakiś pocisk, który ma amunicję. Jest też patrzona trajektoria lotu twojego celu, czy może on leci do ciebie równolegle i wtedy tak naprawdę twoje działka nie muszą się obracać, tylko jest to kwestia dostosowania prędkości, żeby trafić cel, który powiedzmy wydawałoby się, że jest bezpieczny. Dlatego też na przykład w grze komputerowej bardzo często małe okręty wchodzą na orbitę, tak żeby te większe nie były w stanie namierzyć tych mniejszych celów, bo po prostu ich działa nie są w stanie się obracać. I to jest częściowo przeniesione właśnie na kości, żeby oddawać te elementy, które są mechaniką zaczerpniętą z samej gry. Zdolności statków, które się znajdują, również mają swoje odzwierciedlenie w ramach gry komputerowej i tutaj jest kilka takich właśnie powiązań i doświadczeni gracze na pewno znajdą pewne smaczki. Nie jest to też tak, że jeżeli ja grałem w grę komputerową, to znaczy, że ty jako gracz planszowy już w ogóle nie masz żadnych szans, bo ja już będę wszystko wiedział. To tak dobrze nie ma. Zaufajcie mi. I wiem to na przykładzie Issena, który dopiero po 5. rozgrywce udało mu się wygrać z nami. Nie wiem, dumą mnie to nie napała, ale byłem gospodarzem. Wypadało im dać wygrać. Wracając do walki, w walce również mamy dostępne karty strategii. Karty strategii są wybierane przed rozpoczęciem starcia i one wprowadzają pewne twisty do walki nieprzewidywalne, które też mają po części swoje odzwierciedlenie od tej części właśnie gry komputerowej, bo wiadomo, za ruchami dużych flot kryje się jakaś taktyka i niejednokrotnie dowódcy flot mieli jakieś pomysły na to, żeby zaskoczyć swojego przeciwnika. I tu znowu mógłbym opowiadać. I już widzę Rooks and Kings, którzy mieli naprawdę świetne pomysły, jak podkraść się do swojego przeciwnika. Bo co warto zaznaczyć, jeżeli chodzi o EVE Online, jest to gra z typu, że jeżeli naklepią wam, to nie odrodzicie się w swoim świecącym statku na stacji. Musicie znowu naciłać na niego pieniądze i znowu go wybudować, znowu go uzbroić i znowu z nim wylecieć. Ale jednocześnie sprowadza się to do tego, że często te statki, powiedzmy, obu graczy są bardzo zbliżone do siebie, a to, czy wyjdziesz zwycięsko z danego starcia, determinuje w dużej mierze twoja umiejętność poruszania się tym okrętem i tym, czy wykorzystasz jego możliwości w 100% i przechytrzysz swojego przeciwnika. Wyglądają zasady i czego można się spodziewać w trakcie rozgrywki. Oczywiście wiadomo, budowanie struktur zużywa surowce. Są to takie rzeczy dość oczywiste, które na przebitkach na pewno była okazja, żebyście tutaj zobaczyli sobie, czy to tabelki opisane budową, czy właśnie wytwarzaniem surowców, czy handlem. A nie chcę też przedłużać tego elementu, bo jednak blok podsumowania z moimi gośćmi chwilkę nam zajmie, a są to naprawdę wspaniali ludzie, których warto, myślę, posłuchać i zobaczyć, jakie ich wrażenia
czy to jako doświadczony graczy planszówkowych, czy to jako doświadczony graczy EVE Online, przekładają się na to, czy Titan Forge odrobiło swoje lekcje i dostarczyło fajny produkt, który bazuje na IP, a jednocześnie ma to coś w sobie. Jak to przystało na mnie, lubię sobie przy większych grach podywagować nie tylko sam do kamery, ale jednak zaprosić ludzi, którzy mają też coś do powiedzenia. Dzisiaj jednym z takich gości jest Furiusz z Czerwonej Twierdzy. No. I Furiusz, jakie twoje pierwsze odczucie w ogóle takie po zderzeniu z tą grą, gdzie no wiadomo jest to gra oparta typowo stricte na jakimś konkretnym IP, no w tym wypadku gry komputerowej. Wiesz co, brak znajomości IP totalnie mi w tej grze nie przeszkadzał. Nazwałbym to takim typowym, mięsistym, kosmicznym 4X-em. Wiadomo, to była moja pierwsza rozgrywka, więc totalnie przytłoczyła mnie ilość komponentów. Zasad najwięcej to te grubaśne stosiki. No, właśnie ten technologii. tech deck jest faktycznie takim progiem, że mega jest spremiowana ta znajomość wcześniejszej rozgrywki. Jednak, no kurczę, dostajesz taki deck w łapę i masz Ile to radź jest? sobie. 60 kart do przejrzenia. No, jest trochę tego, a jeszcze tym bardziej my dołożyliśmy tutaj asymetrię, bo jednak asymetria zawsze dodaje moim zdaniem smaczka w tego typu rozgrywkach i granie jednak gdzieś tam na takim typowym korze mogłoby popsuć, mam wrażenie, trochę takie pierwsze wrażenie z rozgrywki. W sensie, jeżeli szczególnie zapraszając Ciebie, miałem świadomość, że lubisz bardziej złożone gry i gdybym miał Cię posadzić z okrojoną złożonością, to czułbym się, że mogłoby to nie spełnić do końca Twoich oczekiwań. Bałem się po prostu. Nie, dobrze, stanąłeś na wysokości zadania, chwalu. Tak, ale wracając do tych kart technologii, naprawdę jest tego ogrom. Tutaj chłopaki tłumaczyli mi zasady, wszystko fajnie. No dobra, to gramy, tutaj musisz sobie wybrać 4 na start. Ja takie, aha, dobra, no to szybko kartkujemy i od następnej rozgrywki na pewno dużo bardziej świadomie bym zagrał w tą grę, bo no, jest tego dużo, ale one pozwalają tak bardzo mocno sobie spersonalizować swoją frakcję. To, w którą stronę pójdziemy, zaczniemy sobie rozwijać te technologie. Zwłaszcza, że niektóre są jeszcze podzielone na poziomy zaawansowania, że najpierw muszę zrobić tą, dopiero kolejna. Myślę, że bez tych asymetrycznych frakcyjnych, tak czy tak, tutaj jest sporo możliwości. Jest, w sensie, no bo wiadomo, że asymetria frakcji to jest powiedzmy gdzieś tam mniej więcej tyle, reszta to są tutaj, bo ja mam trochę taki rozdzielony ten deck, jeszcze tu mam kawałek, a nie, przepraszam, to jest dokładnie tak, to są te asymetryczne, to jest podstawka, więc faktycznie nawet na samej podstawce już możemy trochę pokombinować. Tu po prostu mamy coś unikalnego dla danej frakcji, którą gramy, żeby jednak poczuć jej smaczek, to w jaki sposób ona tak jakby w samej grze, w samym lorze została odwzorowana. Fajne faktycznie też uważam, że jest to, że jest ta złożoność i te możliwości, jakie dostajemy, bo to jest prawie piaskownicę dostajemy faktycznie. W sumie tak, no mamy zestaw 7-8 akcji. 7 różnych akcji do wyboru, ale dodatkowe akcje dochodzą nam z odblokowanych kart technologii, że możemy sobie dodatkowe akcje zrobić, które nam nie zużywają tych kostek. Swoboda jest duża, ale to na początku przytłacza, bo siadasz w pierwszej rozgrywce i totalnie nie wiesz, w którą stronę iść. To jest jedna taka rzecz, Próbowałem którą na ja początku trochę zwracałem kopiować uwagę. po was. No, klasyk, no nie oszukujmy się. Widziałem parę zastrzeżeń gdzieś tam w komentarzach do samego takiej mechaniki walki w tej grze. Jakie były Twoje odczucia przy starciu? I no, jakby nie patrzeć, tych kości tutaj mamy sporo, trochę tego kulania jest. Znaczy, system walki nie wydaje się jakiś mega przekombinowany. No, mamy 2 typy symboli, albo trafienia, albo namierzanie, więc musimy zebrać odpowiednią liczbę jednych i drugich, żeby przeciwnika zniszczyć. Bardzo fajne jest to, że tutaj jest bardzo duża możliwość już nawet w trakcie walki wpływania na to, jak się będzie nasza flota zachowywała, czego trochę mi w Twilightie brakowało, bo W sensie tam jednak mówisz o tych też kartach strategii. karty strategii plus to, że każdy statek ma tutaj swoje te zdolności, które możemy odblokować, ofensywne, defensywne. I to, czy wystawimy go jako support, czy jako lidera, będzie miało wpływ na przebieg tej walki. W Twilightie, no tutaj z tego co pamiętam, to już dawno nie grałem, główny wpływ na rozgrywkę miałem
przed bitwą, to jakie technologie sobie odblokowałem, a już w trakcie walki to było tylko i wyłącznie już turlanie kostkami. Tutaj mogę jedynie, że tak powiem, trochę wytłumaczyć tę mechanikę walki, bo na tym też głównie opierało się i komputerowe, czyli twoim celem było oprócz tego, żeby namierzyć cel i w zależności od tego, jak jesteś duży, a jak mały cel namierzasz, no to te tempo namierzania jest zależne, bo sensory działają gdzieś tam w ramach twojej wielkości kadłuba. To też to, czy trafisz daną osobę, też było zależne od wielu czynników, no bo jednak jeżeli masz taką małą fregatkę, która sobie krąży na pełnym speedzie wkoło takiego wielkoluda, czy jeszcze większego battleshipa, no to w tym momencie, no nie oszukujmy się, ale jego duże działa mają problem w tym, żeby się obrócić. A gra komputerowa oddaje te wszystkie aspekty, bo tam jest ten tracking speed, jest prędkość właśnie ta obrotowa działek, jest tempo pocisku, więc naprawdę tam można zginąć lecąc, jeżeli polecisz na wprost, ale jak wbijesz się na orbitę dużego okrętu, to jesteś w stanie po prostu uciec tym, że on nie jest w stanie się obrócić do ciebie. I widzisz, jakbyście mi to tak przedstawili przed grą, No to może inaczej te walki by tak, wyglądały. takie jest spojrzenie trochę właśnie pod kątem tego, to jest oddanie tak jakby też tej części komputerowej, żeby ci gracze, w moim odczuciu, jako właśnie gracza EVE, który kupę lat na tym spędził, można było właśnie poczuć ten smaczek tego, że tych zależności między jednostkami i wielkością ich i dlaczego jest tak, a nie inaczej. No dobra, to już zaczynam rozumieć, gdzie tu jest ten klimat typowo iwowy w tym Tak, grze. tak. To jest właśnie oddanie. Wiadomo, też te wszystkie aspekty, które były zbudowane na przykład na twoich jednostkach, jak grałeś Amarami, czy te wyłączanie jakichś umiejętności, czy tego typu, tam częściowo był też schowany taki drobny fluff dotyczący samego EVE, bo na przykład ten płaski statek, którym tak żeś tam kosił KERS, który pozwalał wyłączać funkcję, on neutralizuje energię w okrętach, a od energii jest zależne to, czy jesteś w stanie uruchomić niektóre moduły, więc to było takie przełożenie właśnie też kolejne gry komputerowej na tą planszę, która taki drobna rzecz, a dość złożoną mechanikę udało się przełożyć. Jest tu sporo takich rzeczy pochowanych, tak samo te struktury, które powiedzmy, no te duże, które bronią systemy, to też są właśnie ofensywne struktury w samej grze. Więc jest sporo takich oddanych smaczków, ale to, co też wspominał Xeo w rozmowie z tobą, nie jest to coś, co jak tego nie znasz, to nie wiem, czujesz się, jakbyś stracił 3/4 gry. Nie, ja się dobrze bawiłem, po prostu grałem w kosmicznego 4X i tutaj nieznajomość tego flafu na pewno mnie nie bolała. Jakbym znał, to pewnie bym się cieszył z fajnych smaczków. A teraz z takiej dywagacji typowo rynkowej. Mamy na rynku sporo takich gier, czy może nie sporo, ale mamy duże gry 4X w kosmosie, właśnie ten Twilight Eclipse, które zawsze są wrzucane na piedestał, jak się pojawia cokolwiek nowego w science fiction klimacie, to jest, a jak się to ma do tych dwóch tytułów? No, już ustaliliśmy, że Eclipse'a nie miałeś okazji zagrać, ja niestety też nie, ale inny z naszych gości miał, więc będzie jeszcze opcja do porównania. Jakie twoje odczucia w porównaniu do Twilighta, pomijając oczywiście aspekt czasowy, bo to jest dużo szybsze? Tak, zdecydowanie tutaj wystarczy pół dnia, nie cały dzień, więc To jest bardzo, bardzo cenna waluta. tak, no, zwłaszcza dla ludzi, którzy mają rodziny z dziećmi. Albo Tak. jak masz cały dzień, możesz 2 razy zagrać. O, to brzmi dobrze. No. To brzmi dobrze. Tak, na pewno w porównaniu z Twilightem, w Twilighta grałem tylko w podstawkę, nie wiem co tam dodatki wprowadzają. Porównując z podstawką Twilighta, tu faktycznie mamy chyba wszystkie 4X, bo po pierwsze jest ta eksploracja, że odkrywamy faktycznie te układy. Mamy ten taki fajny przyssaweczkę, żeby sobie odkrywać te sektory, kiedy w nie wlatujemy. No a w Twilightie już tą mapę masz od początku odkrytą, więc... Tak, bo chyba eksploracja wchodzi w dodatku. Tak. Z tego co Królestwo, pamiętam, chyba właśnie Królestwo Królów wprowadza, tak jak ale nie mi grałem tam, z tak nim. jak rozmawiałem z graczami, to oni właśnie mówili, że ten 4X to jest dodawany w dodatku Dobrze. do Twilighta. Tak, ale pozostałe też. Mamy eksploatację tych systemów, wydobywamy sobie zasoby, rozwijamy się, mamy te drzewka technologii, rozbudowujemy całe nasze Imperium Gwiezdne. No i to, co najważniejsze, czyli eksterminacja. No tak. Bardzo przyjemna, mamy tych typów statków
no, masę, bo mamy 3 małe statki, kolejne 3 średnie takie i 2 duże, 8 różnych statków. Każdy ma inne statystyki, inne zdolności specjalne, więc już pomijając sam fakt technologii, o których mówiliśmy, to samo to, jak będziemy rozbudowywać naszą flotę, to możemy zagrać 8 razy i będziemy mieli zupełnie inny feeling samego prowadzenia wojen, bo to jakie odblokujemy sobie Dokładnie. technologie i z jakich statków będziemy komponować. No dobra, tak wiadomo, posłodziliśmy, bo sporo posłodziliśmy. A jakbyś miał się tak do czegoś przyczepić? Pierwsze co, czytelność mapy, bo te struktury są olbrzymie, zwłaszcza tu w centrum, gdzie mamy na jednym sektorze 3 struktury, tutaj kolejne 3 struktury, tutaj. No tu biorąc już pod mi się uwagę, momentami- tu mogłeś 4 postawić, nie? Tak, tu już mi się nawet myli, czy ta struktura leży na tym, czy na tym heksie, plus one dużo zasłaniają. Ja często dopiero jak wstałem, to faktycznie tu statek miałem, bo mi zasłoniło coś, nie? No jest to spore. Oczywiście można zrezygnować z grania na tych strukturach 3D, chociaż no wiadomo, są ładne, fajnie to dodaje smaku, Tak. ale można byłoby faktycznie zrezygnować i wtedy są żetony, tak? Więc To, Coś tak, za to, coś. to na pewno by poprawiło czytelność. Plus tych figurek dobór kolorów, bo ta struktura to jest szary, ale on jest naprawdę dosyć podobny do niebieskiego, którym ty grałeś. Tak samo zielone struktury są praktycznie w tym samym cieniu zielonego, co zielony gracz. I momentami takie, to jest jakiś dziwny statek, czy on tam strukturę ma wybudowaną, nie? Jeśli chodzi o minusy gameplayowe, no spora losowość jest na pewno z tymi kartami misji i eventów, bo deki są dosyć grube. I często się może zdarzyć tak, że dociągniesz kilka kolejnych kart i na chwilę obecną w danym momencie, gdy to jest dla ciebie po prostu Nic śmieć, nie- który nic leży nie na osiągniesz ręce dalej, i nic tak. ci nie da. I możesz kisić taką kartę przez całą rozgrywkę na ręce i ani razu jej nie użyć, bo będzie mocno sytuacyjna. Jak to- na przykład moja zasadzka, w którą nie chcieliście wpaść. Przepraszam, ja tu byłem pacyfistą, którego wzięli za kolejny raz za agresora, bo po prostu tak mi wyszło. No i Po prostu twoim błędem było to, że jesteś gospodarzem. No i wypadało dać mi wygrać gościom. Więc spełniłem te oczekiwania, nie wygrałem. brawa dla Cypriana. Umiem ugościć. Słuchaj, nie przedłużając, bo też wiadomo, nie chcę, żeby ten materiał wiadomo wyszedł jakiś strasznie Bardzo Ci dziękuję za gościnę i za odwiedzenie. Dzięki za zaproszenie. No i liczę, że to nie jest jeszcze ostatnia nasza rozgrywka. Mam nadzieję, że nie. Kolejnym moim gościem jest tak samo jak ja, gracz z krwi i kości, który na swoim koncie ma bogatą historię. Gdybyśmy mieli robić materiał o jego historii, myślę, że śmiało dla graczy EVE można by było zrobić zupełnie, całkowicie osobny materiał. I to jest Xowar Stoner. Tak jest, tak, znany przynajmniej w EVE Online i taka jest moja postać główna w tejże grze. I graczem w tą wersję strategiczną jestem bardziej ze względu na to, że gram w EVE, a nie dlatego, że gram strategię, bo jak mam trochę mniej doświadczenia, aczkolwiek w planszówki także grywam różniste. No a jest to w sumie druga gra w świecie EVE strategiczna, która wyszła do tej pory, z tego co wiem. Tak, no wcześniejsza to jest taki relik przeszłości z 2008 roku, który no, mam przyjemność posiadać, Okej. ale jeszcze nie sprawdzałem. Historycznie przed EVE Online wyszła jakaś gra chyba karciana, którą Była wydało karcianka, CCP, tak, i która tak. służyła do sfinansowania release'u EVE Online, ale to czasy To już wręcz takie historyczne. zamieszłe czasy. 2001. Słuchaj, tak naprawdę Xeo, dlatego ściągnąłem Cię tutaj, żeby pogadać o EVE, ale bardziej właśnie z tej perspektywy gracza EVE Online. Czy tak naprawdę gra na podstawie wielkiego IP, które no moim zdaniem jest i tak w Polsce nierozpoznawalne bardzo mocno. Prawda? I jak mówisz gram WoW, to ludzie się dziwnie na Ciebie patrzą. Co to jest EVE? Tak, więc, ale z drugiej strony jednak i tak te community polskie wcale nie jest jakieś tyci. To prawda. No, przyjaźnie są nawiązane tak naprawdę na lata, sami się znamy kupę lat, Tak, jeszcze Więc- z czasów jak byłeś górnikiem. tak. F. I były małe pryszczaty i dopiero skończyłem świeżo co 18 lat. Tak jest. Więc jest to kawał historii. Jak twoje odczucia w sensie w przeniesieniu tego?
Co daje Znaczy, FK na... jak chodzi o takie zachowanie klimatu i jakby całej idei, to myślę, że całkiem dobrze poszło. Jasne, jest tu wiele uproszczeń, no bo jakby nie wszystko da się przynieść i jest bardzo obszernym i rozległym światem, także trudno jest do przeniesienia jakby całości tej logiki na stricte aspekt strategiczny. Natomiast no, myślę, że każdy gracz EVE odnajdzie się tutaj jak w domu ze względu choćby na to, że zarówno no, jakby frakcje są unikalne i dość jednoznaczne, właściwie to są 4 główne frakcje w EVE Online, które tutaj występują. Z dodatkiem jest Deathless, no, to jest dość taka świeża frakcja i może dużo mniejsza, no ale jakby core jest zachowany, tak? Statki jak najbardziej, no tutaj myślę, że producenci mieli dużą zagwozdkę, które hule, w sensie kadłuby i które nazwy statków wybrać do tej gry, tak żeby jak najbardziej reprezentatywne. Wydaje mi się, że udało się to całkiem dobrze. Analogicznie było z budynkami, czyli z tak zwanymi cytadelami, które no, każdy gracz w rozpozna kształty i będzie wiedział, co to jest i nawet myślę, że wywnioskuje, do czego one służą. No i sam mechanizm walki, który też jest dość skomplikowany i myślę, że dość unikalny, jak chodzi o gry strategiczne, no dość mocno oddaje jakby logikę i sposób walki w tej właśnie grze, jaką jest EVE, czyli właśnie to, że choćby trudniej jest dużym statkom trafić w mniejsze, co jakby oddaje ta mechanika związana z trafianiem, z celowaniem i w ogóle z zadawaniem obrażeń. No i a z drugiej strony mniejsze statki jakby mniej tych obrażeń dają już przy trafieniu, tak? Czyli jakby taka specjalna mechanika, która oznacza, że no nie zawsze większy statek jest lepszy, tak? No tak, i to jednak jakby nie patrzeć, w samym EVE no, komputerowym mamy tych złożoności wiele. I tracking, jest. i speed, i orbita, Tak jest. i czy jesteś obrócony, czy nie. Czy transversal, tak. Tak, więc no, tego jest masę i no, ciężko byłoby to, myślę, na pewno przełożyć tak 1 do 1 na grę Tak. planszową i to by wtedy system walki po prostu by zabijał tą grę. Ale jednak mam wrażenie, że skupienie się głównie na tym właśnie namierzaniu i na ataku też fajnie oddaje te zależności między statkami, które Tak jest. wiadomo było, że jedne będą bardziej defensywne, drugie będą bardziej ofensywne, no i te ich utility. Tu właśnie Furiuszowi tłumaczyłem wcześniej, że ten Curse, z którym grał, no to właśnie on, te jego wyłączanie umiejętności sprowadza się do tego, my znamy to jako po prostu, że Curse cię sieje, Tak, wyciąga kapacitor, tak? wyciąga Zabiera energię, tak, dokładnie. więc i nie możemy używać modułów, które nam ratują życie, Tak jest. więc to jest też takie smaczki drobne. Znaczy, tu jest dużo poprzykładane. takich smaczków, tak? W tych kartach strategii, które są przy walce, tam też są odniesienia do pewnych mechanik z gry, które tak naprawdę są dość zrozumiałe i jednoznaczne, jak tam stawianie baniek, tak? Czy jakby uniemożliwienie ucieczki, czy jakby punktowanie, czyli blokowanie możliwości odwarpowania z jakiejś walki. I tutaj jakby no, całkiem fajnie role statków, które są w EVE Online komputerowej, jakby bardzo dobrze są przełożone na tą mechanikę gry, która tak naprawdę no, jakby oddaje trochę ten sens i logikę, o której mówimy. I więc jakby każdy gracz no, poczuje się trochę jak w domu, a faktycznie wiem, co ten statek robi i faktycznie no, ma podobną funkcję, tak? Wiadomo, że to nie dokładnie identyczna mechanika, ale jakby logika będzie ta sama. Także to udało się bardzo ładnie. Myślę, że smaczki związane z rasami też są ładnie oddane. To, co jest jakby chyba najmniej typowe, no to jednak te systemy, tak? Tutaj nie ma znanych z EVE gatewayów, znaczy jump gate'ów, tak? Nie ma połączeń między systemami. To jest dużo bardziej abstrakcyjna taka mapa stricte dostosowana do mechaniki gry strategicznej, tak? Heksy, te sprawy i tak dalej. No ale no myślę, że to jest rozsądny trade-off, tak? Czyli taki wybór, który trzeba było podjąć po to, żeby ta gra no jednak była grywalna, nie? Ja też mam ze swojej strony takie spostrzeżenie, że wiadomo, EVE Online stoi PvP. Tak Jakby jest. nie patrzeć, to do tego się wszystko sprowadza zawsze. Tak jest. Ale tam jest oczywiście gro rzeczy, które mogą się bawić industrialnie i tym Tak podobne. jest. Wydaje mi się, że gra planszowa fajnie oddała te zależności, żeby skupić się na tym PvP, ale jednocześnie przemycić te aspekty ekonomiczne, te budowania i taką industrialkę, ale jednocześnie to, żeby rasowy PvP nie poczuł się przytłoczony. Znaczy, to też jest dobra uwaga i masz rację. Myślę, że udało się całkiem dobrze faktycznie odnieść to, że no, właśnie ta walka jest bardzo istotna, tak? I ona też jest tak skonstruowana, że w sumie w tej grze opłaca się walczyć, tak? W sensie zawsze można coś na tym zarobić, a nawet jak przegrywamy, to i tak z tytułu tej przegranej z reguły możemy otrzymać jakieś benefity. I to jest bardzo rozsądne. Powiedzmy sobie, można zlutować to pole walki, tak? Albo dostać jakieś reparacje za uszkodzone, zniszczone statki, więc to jakby
trochę zachęca do tego PvP i nie powoduje, że jesteśmy tacy no, niechętni do tego, żeby atakować innego gracza, a z drugiej strony udało im się zachować, przynajmniej to jest moja opinia, jakby po kilku grach i myślę, że po większej ilości rozgrywek dałoby się więcej powiedzieć, jest dość dużo mechanizmów zdobywania tych punktów zwycięstwa, tak? Czyli można i faktycznie robić to tylko stricte bijąc się i tak dalej, ale są właśnie mechanizmy przemysłowe, naukowe, tak? Można się, jak nasz tutaj kolega z Federacji, okopać na budowlance, tak? I zastawić całe swoje Patodeweloperkę systemy. Tak, uskutecznia, patodeweloper bardzo skuteczna. No i okazuje się, że tak naprawdę to ma duży wpływ. No i ta gra tak naprawdę też no, dość szybko może snowballuje z tymi wynikami, tak? Da się, no tak statystycznie nam wychodzi, że około 7-8 rund pełnych trzeba zagrać, żeby skończyć grę. No a dzisiaj nam to zajęło 6. W No sumie tak. krótka gra, w sumie jak ktoś się popatrzy na tą mapę, to zobaczy, że to nie ma żadnego pancernika, tak? Jak to Ewa bez pancernika, a tutaj no, tych pancerników jest dość dużo, możemy pokazać figurki, no po prostu nie było takiej potrzeby i w sumie z mojej perspektywy pierwsza gra, w której te statki nie powstały. Ale czekaj, ale z tego co pamiętam, to ty grając w WiW raczej bardziej skrybisz, a nie Battleshipy. To trochę zależy, że jakby to się inaczej przenosi, tak? No bo tutaj trochę mówimy o takim territory tak. control, nie? Ja gram teraz w WiW głównie w small scale PvP, także no to jest inna bajka, a jakby drzewiej no, spędziłem na zarządzaniu bardziej organizacją WiW, także to też było, można powiedzieć, forma kerbirstwa, tak? No bo tam ta walka była drugorzędna, tak? Natomiast no tutaj w tej grze Tam trochę mamy walczyłeś z jeszcze- dyrektorami. Najczęściej, tak. I z ludźmi, którzy twierdzili, że dyrekcja kradnie, bo to pamiętajmy, dyrekcja zawsze kradnie. A czy XO, to już mamy ustalone, że twoje mieszkanie w Poznaniu Tak, zostało tak, kupione tak. za pieniądze z Kowenu. Tak jest, Dla wtajemniczonych. dla wtajemniczenia, dokładnie tak. Tak, no więc jakby wracając do tej naszej gry, no to z perspektywy jakby zarówno wizualnej, jak i mechanicznej, to myślę, że każdy gracz w się odnajdzie. To, co faktycznie może być troszkę przytłaczające zarówno dla początkujących, jak i dla ludzi, którzy już więcej w tę grę pograją, to to, że ta mapa faktycznie staje się taka wypchana rzeczami, tak? My na tej mapie, jak ktoś się popatrzy, no to mamy dość duży chaos już, tak? I dużo rzeczy nastawianych, No, nie? wiadomo, że możemy ograniczyć jedną rzecz, no bo możemy zrezygnować z budynków Zgoda, tak, na rzecz tokenów, ale z drugiej strony fajnie się No dobra, wykłada no, te ale weź pod budyneczki, uwagę na nie? to, że przyzwoita duża flota na tej mapie to jest tam 6-7 statków, tak? W tym ze 2-3 pancerniki. No i teraz jak to wszystko nastawiasz, tak? No tutaj na przykład mamy 3 w sumie mniejsze statki, jak do tego dostawisz jeszcze 4 większe, no to... I do tego przesuniesz tą flotę na kolegę, którego chcesz właśnie poinformować o tym, że przejmujesz jego system, no to nagle się okazuje to dość duże, tak? Natomiast z drugiej strony to pozwala bardzo fajnie rozłożyć na przykład grę tą taktyczną, czyli tą samą walkę i rozegrać ją, bo to jest taka trochę minigra z boku jakby. No i jest to właściwie jedyna taka techniczna może wada tej gry, no i także to, że wymaga dość dużo przestrzeni, tak? No. A powiedz mi, biorąc z perspektywy takiej pierwszej rozgrywki, jak bardzo to cię przytłaczało? Wiesz co, no powiem tak, nie bardziej niż deck w Cywilizacji na przykład, tak? Więc prawdą jest to, że jakby losowość generowana jest głównie przez te 2 deki, tak? Czyli misje i eventy oraz trochę przez to, jak się mapa ułoży, bo ona jest losowo No tak, generowana. no te kafle, wiadomo. Więc jakby gdzie się poukładają, więc to jest ten czynnik losowy. Relatywnie wolno przechodzimy przez deki misji i eventów, więc z reguły w jednej grze zobaczymy bardzo niewiele tych kart. Oczywiście wyjątki i tak dalej, w zależności od tego, jak się gra, co powoduje, że no jakby ciężko wiedzieć dokładnie, czego się spodziewać, no i z drugiej strony do dużo różnych kombinacji może się trafić, tak? Natomiast deck technologii jest duży i jest istotny. Jest bardzo istotny i można tam popełnić błędy. Prawdopodobnie rzeczą, którą trzeba by projekt planować z jakimś większym wyprzedzeniem, to są właśnie to, jakie techy mniej więcej, w jakiej kolejności chcemy robić, na czym nam zależy. No i też potem ten plan trochę korygować w zależności od tego, co się podzieje na mapie, jaka jest sytuacja. Niewątpliwie też jest bardzo istotne w tej grze to, żeby pilnować tego, kto wygrywa, tak? Bo w sensie tutaj gramy na punkty zwycięstwa. Tych punktów wystarczy osiągnąć 10, niby dużo, ale pod koniec gry no, da się uzyskiwać 3-4 na ruch. To oznacza, że de facto no, 2-3 ruchy i właściwie ktoś ten I de facto osiągnął gra zera, będzie się tak. kończyć, no tutaj kolega, który za chwilę będzie się tłumaczył. Tak, jak to nam zrobił Łomot tak, jako więc- dobroduszny galentejski federalista. Ale tak, no, prawdą jest to, że no, w tym konkretnym przypadku no, za późno go skontrowaliśmy i nie dało się już tego przerwać, tak? Więc no, ewidentnie jest to gra, gdzie tego najbardziej do przodu trzeba butować, tak brutalnie mówiąc.
I tego, dyplomatycznie mu tłumaczyć, że w tak tym kierunku jest, prowadzi swoją dokładnie tak. rozgrywkę. I to był błąd, który trochę popełniliśmy, no bo tak w sumie patrzyliśmy, jak to trochę działa. Tutaj to bardziej defensywnie się bunkrowałeś, ale dla odmiany poszalałem z początku. Tutaj Amarski i lojalista stwierdził, że właściwie trzeba pognębić tych mataderskich niewolników, no i to też właśnie zrobił i przez to jakby otworzył drogę Galentę do zwycięstwa. No dobrze. Twoim zdaniem, tak otwarcie patrząc, myślisz, że to już jest taki produkt kompletny, czy jeszcze byś widział coś, albo może coś zupełnie osobnego, co można byłoby dołożyć w ramach IP EVE Online do świata gier planszowych? Znaczy tak, jeżeli pytasz o to, czy tą grę jeszcze można by poprawić, tak, no to wiem, że są dodatki, które jeszcze nie widziałem, także prawdopodobnie już to jest zaadresowane, tak. Być może, przynajmniej ciężko mi się wypowiadać, bo są i Tytany i mamy 5. gracza, który ma dodatkową frakcję, która jakby też Która tam mechanikę, miesza i ona tak, ma być tym przeszkadzaczem tak, dla dla wszystkich. wszystkich, czyli jakby to jest spowalniaczem trochę z wygrywania. Są też te dodatki, które jakby zwiększają trochę może losowość i większą różnorodność wprowadzają do ras, tak? W sensie, bo te rasy są dość generyczne, mają zwłaszcza te same parametry. No jedynie tech deck plus frakcyjne Ten zdolności tech deck, do pamiętaj, urządzeń. który dołożyliśmy, to i tak był z tego dodatku, Tak. także w sumie jakby standardowe techy są identyczne, także to jest bardzo podobne. Natomiast, więc szczerze powiedziawszy, nie komplikowałbym już tej gry, aczkolwiek trudno mi tutaj być 100% pewnym bez obejrzenia tych dodatków. Wydaje mi się natomiast, że no jest przestrzeń na może innego rodzaju gry, tak? No bo to jest jednak dość duża i czasochłonna strategia. Tutaj taka rozgrywka, no to poniżej 4 godzin tego się właściwie nie da zagrać, a strzelałbym, że taka normalna gra, jak już ktoś jest w miarę doświadczony, to około 5-6 godzin pewnie zależy od ilości walki i jakby... A to nie powinno być działać tak, że czym bardziej jesteś doświadczony, tym szybciej ci idzie? Teoretycznie tak, ale potem mi się pojawiały takie smaczki, jak dobra, może inaczej sobie zaplanuję te moje no te tak. dechy, tak, może zapomniałem o tej możliwości. Kurczę, a tu mi się otworzyła opcja, bo na przykład ta misja daje mi pewne możliwości, których nie dawałem, tak? Ten event powoduje, że okej, może warto mi coś zmienić w moim planie po to, żeby skorzystać z tych możliwości. Także o ile da się zaplanować jakiś system, jakiś schemat gry, to błędem jest jakby podążanie za nim ślepo, nie? Okej. Trzeba dostosowywać się do tej sytuacji na tym, no i też trzeba mieć świadomy tego, jak się porusza kolejność ruchów, no bo na przykład w tej sytuacji, którą mieliśmy na tym, no to tak naprawdę ja się odsłoniłem atakując gościa i kolejny w kolejce się skorzystał z tego, że się odsłoniłem i jakby mi wjechał w tyły, tak? Więc no, tutaj jest dużo takich czynników no, stricte taktycznych, które też Chociaż poprawiają. mam takie wrażenie, że to nie jest też tak w EVE, że jak już ktoś leży, to proszę, przylatuje to jakże? ten trzeci No kopiący. wiadomo, honorable third party is a thing, jak to się ładnie mówi, także tak. No to jakby znowuż to jak najbardziej oddaje klimat, tak? Więc jakby z tej perspektywy spoko, no jakby tutaj no hard feelings, tak? No, ktoś coś zabił, ktoś coś zajął, no okej, jedziemy dalej. Tak? W ten sposób. Słuchaj, co, nie będę przetrzymywał. Spoko. Dzięki za twoją ocenę. No i oczywiście mam nadzieję, że nie będzie to nasza ostatnia wspólna Też mam taką rozgrywka. nadzieję, zwłaszcza tak jak mówię, no wypadałoby tego Deflesa i Tytany także obejrzeć, także jest to jeszcze wiele rzeczy przed nami, no plus tych naszych zwycięskich Galentejczyków, no wypadałoby ustawić Tak, do pionu. nie? Może następnym razem. Kolejnym moim gościem jest też gracz, który w EVE Online spędził niejedną noc, pewnie nie jeden budzik w nocy go budził. Tak to bywa już. Gdzie też razem w trójkę wspólnie graliśmy pod jednymi skrzydłami. A moim gościem jest Isengrimus. Cześć. Tak, Isengrimus z doświadczeniem w grach, w grze EVE Online w organizacjach polskich i międzynarodowych, również raczej zapalony PvPer, zupełnie nie umiem w tej grze zarabiać tamtejszej waluty, ani prowadzić działalności gospodarczej. Natomiast oprócz tego mam też dość duże doświadczenie, jeśli chodzi o granie w gry planszowe, więc to, o czym dziś będziemy rozmawiać, czyli EVE Online Wojna o Nowy Eden, jest no, takim dla mnie perfekcyjnym połączeniem. Jest to gra, na którą bardzo czekałem, bardzo chciałem ją zagrać, ją mieć i no, od razu chyba zaspoileruję, że jestem bardzo zadowolony z tego, że ją mam i udało nam się w nią zagrać. Jak wspomniałeś, u Ciebie główne skrzypce w EVE Online tym komputerowym gra walka, czyli PvP.
Co tu dużo ukrywając, doskonale chłopaki wiedzą, że ja to raczej byłem tą częścią, która obsługiwała przewożenie z punktów A do punktu B i mówiła, że hajs się nie zgadza na koncie, a chcą więcej, żeby móc wtapiać. Ale powiedz mi, jakbyś spojrzał to z perspektywy właśnie gracza EVE Online, przeniesienie tej mechaniki walki, tą, którą serwuje nam EVE, która jest mega rozbudowana, a tym, co de facto dostajemy w formie gry planszowej. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobre wypośrodkowanie. Tak? Walka między statkami w EVE Online komputerowym jest szalenie skomplikowana. Gram w tę grę 15 lat i nie mogę nigdy powiedzieć, że jestem doświadczonym PvP-erem, ponieważ zawsze popełnię jakiś błąd, zawsze zrobię coś nie tak, zawsze coś pójdzie nie w ten sposób, jak trzeba. Z drugiej strony, porównując walkę w tej grze planszowej, strategicznej z walką innych podobnych tytułach, których strzelają do siebie statki w kosmosie, jest ona znacznie bardziej rozbudowana i czerpie znacznie więcej z rozgrywki komputerowej, bo są takie elementy jak konieczność namierzenia przeciwnika, ustawienia, tutaj nazwiemy to orbitą, czyli poziomu lotu, którym dany rodzaj statku z którego może walczyć, co jest odzwierciedleniem pewnych mechanik z gry komputerowej. Tak jak powiedziałem, gdybyśmy mieli zrobić symulator prawdziwego gracza EVE Online, musielibyśmy pierwsze zrobić symulator pojedynczego statku, bo taką jednostką się WiW dowodzi, a nie całą flotą zazwyczaj. No i po drugie, musielibyśmy naprawdę mieć dodatkowy kalkulator albo arkusz Excela. Zresztą, jak wiadomo, wszyscy wiemy, co oznacza ten skrót EVE Excel Visual Extension. Nie o to chyba chodzi w grach planszowych, przynajmniej ja tego w grach planszowych nie szukam. Wiem, że są takie gry. Ja słyszałem EVE Spreadsheet Game. Też, no. Tak. W każdym razie, tutaj ta walka jest ciekawa, jest bardziej dynamiczna, ale też bardziej taktyczna niż w innych tytułach planszowych o walkach w kosmosie. I moim zdaniem całkowicie fajnie łapie klimat z gry komputerowej. Z Furiuszem sobie gadaliśmy, bardziej porównywaliśmy EVE, wiadomo, zestawiając ją z Twilight Imperium. W Twoim przypadku wiem, że akurat Twilight Imperium jest tytułem, który czekał u Ciebie w kolejce, ale miałeś okazję zagrać w Eclipse'a, bo tutaj przynosiłem tak naprawdę na front to, że wielu ludzi często porównuje na zasadzie, pojawia się jakaś gra w kosmosie, to od razu jest pierwsze pytanie, a jak się to ma do Twilighta albo do Eclipse'a? Jak byś zestawił tak naprawdę te dwa tytuły, EVE Online i Eclipse ze sobą? Im dłużej gram w EVE Online planszowe i dzisiaj miałem okazję zagrać po raz 5, tym bardziej mi się podoba w stosunku do Eclipse'a. Był moment, że obawiałem się, że będzie to tak naprawdę szalenie drogi i elegancki zestaw dodatkowych statków do Eclipse'a. Natomiast jest to w tej chwili, widzę, samodzielna gra, w której wiele rozwiązań jest lepszych i ciekawszych niż w Eclipse'ie, którego dalej lubię i dalej będę w niego grał. Natomiast bardzo mi się podoba na przykład to, że w trakcie eksploracji, czyli tego pierwszego X-a z gier 4X, tu losowość jest znacznie mniejsza. W Eclipse'ie czasem zdarza się, że jak się źle wyciągnie w pierwszych kilku ruchach płytki systemów dookoła siebie, zresztą bardzo podobnych jak w WiWie, heksagonalnych płytek, to ma się z głowy w zasadzie całą grę. Trzeba grać przeciwko grze, a w tym czasie pozostali gracze rozbudowują swoje imperia, floty, robią rzeczy. Z kolei w WiW są elementy losowe. Można słabo dociągnąć tak zwane żetony wydarzeń, można wylosować trochę gorsze systemy, ale nie ma tak rażącej asymetrii wynikającej właśnie z pechowego dociągnięcia. Fajniej jest rozwiązana mechanika technologii, dużo ciekawsza jest moim zdaniem ekonomia, do której pewnie za chwilę dojdziemy, z całym szeregiem surowców, możliwości przeprowadzenia transakcji, produkcji, wydobycia. W Eclipse'ie jest to jednak sporo uproszczone. Eclipse ma swój klimat, ma swoją dynamikę, ma wiele fajnych rozwiązań, których jakby nie jest teraz to tematem tego nagrania. Natomiast po prostu EVE jest inny. To, co
jest dobre w Eclipsie, jest inne w Vivie i tu jest dobrze i tu jest dobrze, to co jest lepsze w Ivie, to właśnie jest ta na pewno faza eksploracji, mniejsza podatność na losowość, czasami potwornie przepotężnych losowych wydarzeń, które w Eclipsie ustawiają grę. No dobrze, a powiedz mi z perspektywy, no bo tutaj zacząłeś wspominać o tych surowcach i od razu w głowie mojej urodziło się takie drobne pytanie. No bo sam powiedziałeś, że jesteś graczem PvP. Czy twoim zdaniem gracz, który przychodzi ze świata EVE Online, bo zna go i on tu będzie siadał i będzie grał, czy twoim zdaniem na przykład gracz industrialny może zostać przytłoczony przez ilość rzeczy związanych z mechanikami PvP i odwrotnie, czy gracz PvP mógłby być przytłoczony sposobem zaprezentowanej tutaj ekonomii? Wiesz co, zaczynając od końca twojego pytania, nie wydaje mi się, ta ekonomia jest łatwa do pojęcia, tak? Ja wypowiem się nie znając się kompletnie, tak jak wspomniałem, na procesach produkcyjnych czy zaawansowanych, zwłaszcza zaawansowanych statków i komponentów w grze komputerowej, to tutaj ten proces no, dla przeciętnego PvPera, który jak widzi cel, to tylko strzela z laserów, to jest całkowicie do ogarnięcia. Mówię, no może jest to dla mnie, moją przewagą jest to, że grałem w dużo strategicznych gier planszowych, niekoniecznie o kosmosie i statkach kosmicznych, natomiast mechanika jakby handlowania surowcami, produkowania surowców, wydobywania rzeczy jest oczywista, więc może tutaj trochę jakby patrzę ze swojego jakiegoś tam skrzywienia, ale nie wydaje mi się, żeby naprawdę ktoś, kto przychodzi z no jednak złożonej gry, gdzie trzeba po pierwsze wiedzieć, jak statek zbudować, że ma określone komponenty, że ma określone elementy i jakoś nawet PvPerzy zarabiają w EVE Online. Ja myślałem, że tylko na zwłokach swoich poległych przeciwników. No niestety są mało płatne, no więc to nie jest dobra metoda na zarabianie. W każdym razie ta ekonomia jest złożona, ale nie przekombinowana w wersji planszowej. Więc natomiast jeśli czy gracz industrialny będzie zainteresowany, no mówię, tu się też trochę trudno dla mnie wypowiedzieć, no bo myślę, że w tę grę da się grać pacyfistycznie w zasadzie, opanować kilka systemów i wydobywać z nich, produkować w nich to, co się w nich da, bardzo mocno rozwijać naukę, wybudować statki po to, żeby źli sąsiedzi nie przyszli i nam nie zabrali tych systemów. Natomiast nie angażować się i nie inicjować walki, myślę, że można na tym zbudować całkowicie sensowną strategię. Przychodzi mi jeszcze do głowy jedna rzecz, o której w sumie zapomniałem zapytać moich poprzednich rozmówców. Gdybyś miał zachęcić gracza EVE Online do zakupu tej gry, czym byś go skusił? Cóż, no po pierwsze pokazałbym mu figurki, bo są znakomicie odwzorowane i obłędnie wykonane. Są to przepiękne statki z EVE Online, struktury. I ich jakby każdy, kto kiedykolwiek chciał dowodzić jakąś flotą albo właśnie zarządzać jakąś organizacją w tej grze, a nie miał okazji, to wreszcie może poczuć się jak CEO porządnego sojuszu, a nie tylko szeregowy strzelacz i tak zwany naciskacz F1 lub szeregowy górnik. Plus, no tak jak to, o czym mówiliśmy chyba wszyscy już tutaj, tak, że klimat, odzwierciedlenie mechanik statków, te znajome nazwy, znajome mechaniki, że kiedy przeczytasz kartę z umiejętnościami czy możliwościami, które dane statek robi, o, to jest świetnie, to właśnie tak działa albo działało w grze, to odczuwasz taką trochę radość. Mnie to cieszy, że mogę właśnie moimi ulubionymi statkami z gry komputerowej wlecieć przeciwnikowi do systemu i go zająć, albo odkryć jakąś nieznany system. Bo faktycznie zdecydowanie wybrano te takie, mam wrażenie, bezpieczne i najbardziej sztampowe jednostki. No wiadomo, niektórych nie ma. Ja ubolewam, że nie ma matek, ale to jest tam moja fanaberia własna.
mamy tytany. Ale No, matki mi się zawsze bardziej podobały. Ja dla odmiany jestem miłośnikiem Dreadnoughtów. To źle zabrzmiało. To się wytnie? Ja jestem miłośnikiem Dreadnoughtów, więc też mi trochę w ogóle Capital Ships tutaj brakuje. Tak? Ten Tytan, który z tego co wiem, bo nie grałem z tym dodatkiem, jest tak naprawdę trochę oddzielnym super projektem, a nie do końca biorącym udział w grze statkiem, jest jednak trochę czym innym. Natomiast to jest w ogóle druga rzecz, której mi trochę brakuje w tej grze. Dla mnie mogła być odrobinę większa. Ta mapa mogła być o jeden krąg tych systemów większa, ale ja po prostu lubię duże gry, lubię jak się dużo dzieje na mapie. Wiem, że dla wielu osób to mogłoby być już przytłaczające. Mam trochę takie odczucie, jeżeli chodzi o Tytany, że jednak starano się powrócić tutaj tym dodatkiem do takiego doświadczenia odnośnie Tytanów, które my pamiętamy z dawnych lat, że jednak ten Tytan to była rzecz dla Sojuszu, to była duża rzecz dla Sojuszu. To, że w chwili obecnej w wersji komputerowej ten obraz się już rozmył i Tytan stał się mega powszechny i nie jest niczym wow, to jednak jak zaczynaliśmy grać, to te pierwsze Tytany, które się pojawiały, to było takie wow. No tak, to pamiętam moje pierwszy raz w życiu, jak zobaczyłem Tytana, to był taki właśnie, ojejku, jakie to jest ogromne. I to, Tak naprawdę, jeżeli chodzi o EVE Online, można byłoby bajdurzyć, opowiadać, dzielić się historiami przez nawet i kilka godzin. Nawet z mojego doświadczenia sam pamiętam, ile kilka razy zdarzyło mi się planszówkowiczom w drodze gdzieś na jakiś konwent opowiadać o świecie EVE Online i zajęło to powiedzmy całą drogę między Warszawą a Katowicami i jeszcze można byłoby kontynuować opowieści i snuć bajdy. Z mojej strony dzięki Isen, że wpadłeś i nie będę Cię dalej tak jakby przytrzymywał. No i oczywiście klasycznie jak przy innych gościach liczę również, że to nie jest nasza ostatnia rozgrywka. No, a Wam tak naprawdę dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że udało nam się przybliżyć, czym jest EVE Online, jak odniosło się ono tak naprawdę do ta wersja planszowa do tej komputerowej, czy to jest może tylko skok na jakieś IP, które gdzieś jest w świecie znane, czy może jednak faktycznie udało się stworzyć dobry tytuł, taki, który będzie w stanie zagościć na stołach. Wiadomo, jeżeli chodzi o wersję językową polską, no nie będziemy tutaj cukrować, że oczywiście są olbrzymie szanse na to, żeby ten tytuł się pojawił, bo jest to duży tytuł i naprawdę ktoś odważnie musiałby podjąć taką decyzję, żeby wejść w taką inwestycję. No, ale kto wie, niezbadane są wyroki rynku polskiego. Z mojej strony to wszystko. Was oczywiście zachęcam do subskrybowania, lajkowania i pozostawiania komentarzy. Jeżeli macie jakieś pytania, jesteśmy do dyspozycji, czy ja, czy chłopaki będziemy starali się odpowiedzieć na jakieś nurtujące pytania. No i cóż, do następnego, cześć, pa! Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka i YouTube'a, stronę www.planszoweniusy.pl. Czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.